Rozpoczynamy weekendową imprezę kolejową z Turkolem w ramach projektu Wiosna 2026, kiedy to stary pociąg w nostalgicznym malowaniu z przełomu lat 80. i 90. pokona setki kilometrów linii kolejowych na Kujawach i Pomorzu. Pierwszego dnia pociąg rozpoczyna bieg w Bydgoszczy Głównej, kierując się do Nakła nad Notycią, by tam wjechać na nieużywaną w ruchu pasażerskim od 2000 roku linię kolejową 281 do Chojnic. Pierwszym miejscem filmowym będzie dawna stacja Witosław. Ciekawostką jest fakt, że do stacji Witosław dojeżdżała niegdyś kolej wąskotorowa. Po drugiej stronie torów, naprzeciw budynków stacyjnych, istniała stacja Witosław wąskotorowy, gdzie kończyła się linia Zbiałośliwie-Wąskotorowego, będąca częścią bydgosko-wyżyskich kolei dojazdowych. Tymczasem do Witosławia zbliża się pociąg turystyczny z rowerową prędkością 20 km na godzinę, obowiązującą z małymi wyjątkami na całej długości z Nakła do Chojnic.
Następnym miejscem na nieużywanej linii z Nakła do Chojnic, które odwiedzamy, jest okolica Więcborka, a dokładniej wjazd na tę stację. Ten dawniej niegdyś czterokierunkowy węzeł kolejowy dziś jest cieniem swojej świetności, choć infrastruktura kolejowa zachowała się tutaj w całkiem niezłym stanie. Do dziś istnieje wjazdowy semafor kształtowy oraz kształtowa tarcza ostrzegawcza, przy której się znajdujemy. Na samej stacji znajduje się zachowana do dziś nastawnia, wieża wodna oraz stacyjne semafory kształtowe. Stacja przeszła niedawno modernizację toru głównego, zatem zamiast standardowych 20 km na godzinę pociąg pokona łuk na wjeździe na pełnej prędkości. Ostatnim miejscem odwiedzonym na linii z Nakła do Chojnic jest dawna stacja Kamień Krajeński. Wyróżnia się pięknym, choć nieco zaniedbanym budynkiem stacyjnym, ale też i infrastrukturą, taką jak tabliczki peronowe, które mimo upływu lat nadal dumnie stoją na zarośniętych peronach. Oczami wyobraźni można zobaczyć, jak życie na tej stacji musiało wyglądać parędziesiąt lat temu. Wszak musiało być tutaj tłoczno i gwarno. 2 perony, plac wyładowczy, tory główne dodatkowe, tory boczne, czy tor z żeberkiem przy dawnej ładowni lub magazynie. Dziś niestety to wszystko zarasta przykryte trawą i mijającym czasem. Po minięciu stacji pociąg wpisze się w łuki w pięknym krajeńskim krajobrazie z pobliskim jeziorem Mochel, a będzie to doskonale widoczne w ujęciach z powietrza, w bajecznych, mocnych, wiosennych kolorach.
Pociąg specjalny osiągnął stację Chojnice z pięknie wyremontowanym dworcem. Teraz manewruje celem podstawienia się do czynnego peronu. Po zmianie dziękujemy i ruszamy. Odjedzie toru 15 przy peronie 4. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Nie, to się nie bawi. W dalszą drogę z Chojnic pociąg ruszył już przy pełnej prędkości w stronę Borów Tucholskich. Przez to niestety nie będzie wielu możliwości na uchwycenie go w tych pięknych stronach, aczkolwiek parę miejsc na pewno uda się zrealizować. Nasz główny aktor, opuszczając Chojnicę, skierował się na linię 208 w stronę Tucholi i potem do Wierzchucina, by na tamtejszej stacji węzłowej wjechać na nieużywany w ruchu pasażerskim odcinek linii do Laskowic Pomorskich. My ustawiliśmy się przy klimatycznej stacyjce Lniano, jakich sporo w Borach Tucholskich. Od razu rzuca się w oczy piękny budynek z czerwonej cegły, z widoczną nazwą stacji.
Zaraz obok mamy właściwy budynek stacyjny z wysuniętą w stronę peronów nastawnią i 3 wspomniane perony. Sama architektura stacji przywodzi na myśl wiele stacyjek z regionu, których spotkał niestety nieszczęśliwy los likwidacji połączeń i samych linii, przy których były umiejscowione. Lniano, mimo całkiem dogodnego położenia przy węźle Wierzchucin i niedaleko Laskowic, od paru lat nie ma żadnych połączeń pasażerskich. Miejmy nadzieję, że niedługo się to zmieni. Odjazd. Odjazd. Po wizycie w Lnianie przerzucamy się na nieodległą linię 215 z Laskowic Pomorskich do Czerska,
koło dawnej stacji Tleń. Stacja w podobnym klimacie co Lniano, jednak z o ile lepszą otoczką miejsca, gdzie regularnie docierają pociągi pasażerskie. Urokliwy budynek z rudej cegły nadal wita pasażerów tej pękającej w szwach w sezonie turystycznej miejscowości. Na pociąg oczekujemy między wspomnianą stacją a pięknym kratownicowym mostem na rzece Wda. Ów most niedawno przeszedł renowację i nadal służy, ciesząc oczy swoim odnowionym wyglądem, szczególnie w ujęciach z powietrza, gdy wyłoniwszy się z borów, wjedzie na niego pociąg specjalny w kolorach minionej epoki. odjazd. Ostatnim miejscem filmowym dnia, gdy wielkimi krokami nadchodzi złota godzina, jest Trójmiasto, a dokładnie Gdańsk i linia towarowa do Portu Północnego. To tutaj, nad Martwą Wisłą, znajdują się obok siebie dwie imponujące budowle. Łukowy most kolejowy z linią 226 i łącznicą 965 do Gdańska Kanału Kaszubskiego oraz drogowy most wantowy imienia Jana Pawła II z wyróżniającym się na tle otoczenia charakterystycznym pylonem. W powietrznych ujęciach z nad wód Martwej Wisły podziwiamy obydwie konstrukcje w powoli zachodzącym słońcu, a odwracając się w drugą stronę, w kierunku centrum Gdańska, widzimy jego śródmieście wraz z wybijającymi się i górującymi nad zabudowaniami miasta wieżami Bazyliki Mariackiej, miejskiego ratusza i kościoła Świętego Jana. Lecz wracając do mostu. Po nim za parę chwil przejedzie pociąg Borsuk-Szczerska, wykona pętlę ze stacji Gdańsk Port Północny do sąsiedniej stacji Gdańsk Kanał Kaszubski i pokonując raz jeszcze, lecz w drugą stronę łukowy most kolejowy, uda się w stronę Gdańska Głównego i Gdyni Głównej, gdzie zakończy ten dzień wycieczki pełen wrażeń. My natomiast za chwilę ujrzymy ów pociąg specjalny w nostalgicznych barwach,
wśród tych mostowych konstrukcji w wyjątkowych i przykuwających uwagę ujęciach z powietrza. Odbiorze. Dolszyncy na razie bez wyjazdu. Rozumiem. Drugi dzień kolejowych przygód z nostalgicznym pociągiem specjalnym Turkolu rozpoczynamy na końcu lub początku, jak kto woli, naszego kraju, czyli na Półwyspie Helskim, dokładnie w Sosnowym Lesie, przed samą stacją końcową linii 213, czyli stacją Hel. Zarówno Hel, jak i okoliczne lasy są doskonale znanym miejscem dla miłośników militarnej historii. Tu, wśród wszędobylskich sosen i piasków, można co chwilę natknąć się na niemych świadków naszej trudnej wojennej historii. Bunkry, transzeje, pozostałości umocnień, zapory przeciwczołgowe, resztki stanowisk przeciwlotniczych i dział broniących polskiego wybrzeża, a nawet i tajemnicze tory wojskowej kolei wąskotorowej. Półwysep Helski do dziś skrywa wiele tajemnic. W takim klimacie do końcowej stacji Półwyspu zmierza pełną prędkością pociąg Foka z Gdyni Głównej, którego dźwięk coraz mocniej niesie się wśród gęstych drzew helskiego Półwyspu.
Drugim miejscem tego dnia na Półwyspie Helskim, które odwiedzimy w celach filmowych, jest odcinek pomiędzy przystankiem Jastarnia w Czasy a stacją Kuźnica Hel. Znajdujemy się na wąskim, około 150 do 200 metrowym pasie terenu, oddzielającym z jednej strony wody Zatoki Puckiej, a z drugiej wody otwartego Morza Bałtyckiego. Poczekamy tutaj na pociąg, który wykona dodatkowe kółeczko pomiędzy Helem a Władysławowem i z powrotem, jako dodatkowy kurs oznaczony jako Mierzeja. Warunki są tak perfekcyjne jak wczoraj. Piękna, praktycznie bezchmurna i bezwietrzna pogoda kreuje niesamowite warunki, by polatać i z powietrza oglądać to niesamowite i niepowtarzalne na mapie naszego kraju miejsce. To właśnie z góry widać, jak rzeczywiście wąski jest tu wpas. Jezdnia, tor linii kolejowej, a oprócz tego wąziutki przesmyk leśny i kawałek plaży. Aż trudno uwierzyć, że w takim miejscu można ułożyć linię kolejową, po której pociągi mkną 100 km na godzinę i więcej. Rozglądając się w powietrzu raz po raz, patrzymy w stronę Władysławowa, czyli w stronę stałego lądu i początku Mierzei, i w drugą, w stronę Jastarni i Helu, gdzie półwysep się kończy i zewsząd jest już woda. Wisząc nad półwyspem na wysokości około 50 metrów, czekamy na pociąg specjalny, by lotniczo poprowadzić go wzdłuż Mierzei, niejako z perspektywy Mewy, w stronę Kuźnicy i dalej Władysławowa.
Na kurs z Władysławowa na Hel udajemy się do niedawno widzianej z góry miejscowości Kuźnica. Znajduje się tutaj stacja z mijanką Kuźnica Hel. Zaraz za nią mamy jedno z bardziej charakterystycznych miejsc kolejowego Półwyspu Helskiego, czyli łuk za stacją, gdzie niegdyś można było zrobić ujęcie z torem i sunącym po nim pociągiem oraz plażą z widocznym otwartym morzem, a to wszystko z poziomu ziemi. Dziś o takim ujęciu można niestety zapomnieć przez porośnięcie wydm, które w ten sposób chronią nieco miejscowość od otwartego morza i wiatru. Ale od czego jest podniebny zwiadowca, który raz jeszcze pokaże potęgę podniebnych ujęć w niesamowitym plenerze. Póki co lotniczo zwiedzamy Kuźnicę. Widzimy wszechobecną rybacką zabudowę miejscowości, mały port z falochronami od strony Zatoki Puckiej oraz rzucający się w oczy z powietrza chyba najbardziej kościół pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego, zbudowany z czerwonej cegły w samym centrum miejscowości. Wisząc nad Kuźnicą, oczekujemy przyjazdu pociągu specjalnego od strony Władysławowa.
Na ostatnie tego dnia miejsce na Półwyspie Helskim, choć w sumie to już jest stały ląd, półwysep zaczyna się dosłownie kawałek dalej. Wybieramy się w okolice portu rybackiego we Władysławowie. Czekając na pociąg, wybieramy się na spacer wśród morskiej bryzy, zapachu ryb i śpiewy młew na nabrzeża portowe. Nieopodal znajduje się również i przystanek kolejowy Władysławowo Port, a w dawnych czasach do samego portu można było dojechać koleją, bocznicą od stacji Władysławowo, o czym cicho świadczą główki szyn cały czas widoczne w portowym przyjeździe kolejowym. Swojego czasu w porcie Władysławowo stacjonowała niegdyś nawet portowa lokomotywa SM41. Ale wracając do filmu. Wróciwszy ze spaceru po porcie, oglądamy okolice przystanku, gdzie dobrze widać górujący nad miastem dom rybaka z wieżą widokową, skąd rozpościera się piękny widok na port. Jednak dysponując dzisiaj większymi możliwościami, można być w stanie zrobić kolejowe ujęcie, gdy pociąg specjalny opuszcza Półwysep Helski, wjeżdżając na stały ląd we Władysławowie i mijając ów rybacki port, a na dodatek widząc niejako z zewnątrz budynek i wieżę tegoż domu rybaka. Dokładnie takie ujęcie za parę chwil zobaczymy w tym filmie, gdy pociąg Foka z Helu do Gdyni Głównej pojawi się na tle portu we Władysławowie. Postój pociągu specjalnego we Władysławowie, związany z mijanką z pociągiem osobowym na Hel, spowodował, że będzie okazja uświadczyć go filmowo w okolicy raz jeszcze, nadal w ujęciach z wodą, praktycznie gdy linia kolejowa jest muskana wodami zatoki. Przenieśliśmy się bowiem na miejsce zwane Kaczywinkiel, między Swarzewem a widocznym w oddali Puckiem. Kaczywinkiel to nazwa parkingu z widokiem, a właściwie również z możliwością dotknięcia wód zatoki, gdyż bliżej wody zaparkować się już nie da. Mamy stąd doskonały widok na marinę i port w Pucku, w którym to w lutym 1920 roku dokonano zaślubin Polski z morzem.
a po drugiej stronie widzimy Półwysep Helski. Jak wcześniej, tak i teraz doznania wizualne polepszy nam widok z drona, z którego z mewiej perspektywy obejrzymy pociąg specjalny mknący w stronę Pucka koło tegoż miejsca widokowego. Spod Pucka udajemy się na magistralę węglową, czyli linię 201 na równie stacji Gdynia Wielki Kack. Oddana do użytku w roku 1930, służyła podróżnym i spełniała swoją funkcję aż do 2017 roku, kiedy postanowiono, że jej funkcję wymiany podróżnych będzie pełnić nowo zbudowany pod ulicą Wielkopolską przystanek Gdynia-Karwiny. Na stacji Gdynia Wielki Kack, która niby leży w Gdyni, można było poczuć się jak będąc za miastem. Architektura stacji wraz z infrastrukturą niczym żywcem wyjętą z kaszubskich scenerii, cisza i spokój wokół. A naprzeciw stacji, poniżej nasypu z torami, istniało niegdyś i czasami na trochę się pojawia jezioro Kackie. Sceneria zaiste jak z malowniczych Kaszub. I w takim klimacie uczyłem się około 20 lat temu fotografii kolejowej, wraz z maszynami serii m.in. SM42, SU42, SU46, ST44, które z bonanzami czy bipą na haku śmigały do Kościerzyny. Dlatego wybrałem to miejsce do filmu, by nieco nostalgicznie i może po raz ostatni przed elektryfikacją doświadczyć magii starego Wielkiego Kacka ze starym pociągiem.
Na pociąg powrotny wracający węglówką z Gdańska Osowy, bo tylko tam już można dojechać koleją, a dalej w stronę Kościerzyny modernizacja wraz z elektryfikacją trwa już w najlepsze, do Gdyni Głównej udajemy się w jeszcze bardziej ustronne i odcięte od cywilizacji miejsce, ukryte głęboko w lasach rezerwatu Kaczełęgi, między gdyńskimi dzielnicami Mały Kack a Witomino. Miejsce to nazywa się Gdynia Krykulec. Swoją nazwę zawdzięcza widocznej dawnej nastawni kolejowej, która niegdyś właśnie tak się nazywała. Był to posterunek następczy, który istniał, by zachować bezpieczeństwo ruchu pociągów w dawnej erze, gdy pod ogromną górę, właśnie stąd na Wielki Kack, wjeżdżały i zjeżdżały ciężkie pociągi towarowe z parowozami. W ostatnich dziesięcioleciach budynek nie spełniał już swojej kolejowej roli, był natomiast zamieszkany, co uchroniło go od dewastacji. Teraz lokatorzy opuścili dawną nastawnię Gdynia Krykulec, a ma to zapewne związek ze zbliżającą się modernizacją i elektryfikacją. Mówi się nawet o dodaniu tutaj trzeciego toru, co spowoduje najpewniej konieczność wyburzenia tego budynku. A zatem w tym ujęciu wystąpi nastawnia dawnego posterunku w pięknych okolicznościach wiosennej, leśnej gdyńskiej przyrody, wraz ze starym pociągiem oraz oczywiście podniebnymi ujęciami z drona.
Na ostatni pociąg tego dnia i w tym filmie udajemy się na nieczynną w ruchu pasażerskim od 1994 roku linię do stacji Gdynia-Port Oksywie. Niegdyś tę linię pokonywała tak zwana Bana, czyli pociąg z Kościerzyny kończący tutaj bieg. Dzisiaj, po dawnych czasach, zostało już niewiele artefaktów, część już nieoczywistych i ukrytych, jak na przykład tabliczka ze skrótem telegraficznym OO na dawnym budynku stacji Gdynia-Port Oksywie. Mamy też tutaj stare perony i latarnie, a sama nawierzchnia kolejowa została w okolicy roku 2008 wymieniona na potrzeby i zamówienie wojska. Dalej za stacją jest już teren portu Marynarki Wojennej. W dawnych czasach Bana woziła stąd ludzi do i z Kościerzyny pociągami ciągniętymi przez stonki albo kociołki w czterosekcyjnej bipie. Wcześniej jeździły też na nich parowozy jak TY-42. Dzisiaj na tę zarośniętą i zapomnianą stację na mapie Gdyni wjedzie pociąg specjalny, po raz kolejny udowadniając, że wjazd tutaj, czy to z Runi, czy z Gdyni Głównej przez stację Gdynia Port, jest możliwy do wykonania. Regularne pociągi na Oksywie odkorkowałyby stale zatłoczoną estakadę Kwiatkowskiego, rozwiązując problem komunikacyjny północnych dzielnic Gdyni. Dziś natomiast pociąg ten stanowi nie lada atrakcję dla mieszkańców i miłośników kolei, którzy to pojawili się w sporej ilości na dawnej stacji, oczekując na jego przejazd. To już mi się przejadę. Ja tu przychodzę tylko dlatego, że jest... Ostatnim miejscem zarówno tego dnia, jak i w tym filmie
Jest to okolica dawnego przystanku Gdynia-Obłuże Leśne na linii Zoksywia. Na ujęciach widać wspomnianą estakadę Kwiatkowskiego, jak i również bliskość osiedli Zobłuża i Pogórza, co w przypadku kursów regularnych pociągów osobowych na pewno ułatwiłoby i przyspieszyłoby mieszkańcom komunikację z centrum Gdyni i całym Trójmiastem. Na razie jednak regularnych pociągów brak i zostaje nam podziwianie pociągu specjalnego w tej miejskiej, zapomnianej scenerii. Ale nie, no właśnie akurat nie spokojnie. A to jest też budynek, skały się zna. I on mówi, że skały też tak, że ktoś nas tym chyba sprawdza, anuluje. To nie jest tak. Pociąg specjalny opuścił już ostatnią miejscówkę filmową i udał się w stronę zachodzącego słońca, odjeżdżając z pola widzenia kamer. Ja tym samym dziękuję za obejrzenie filmu i mam nadzieję, że ten przypadł do gustu, jak i również spodobała się nowa forma z lektorem opowiadającym ciekawostki o następnych miejscach, czy też opisującym kolejne ujęcia. W miarę możliwości napiszcie w komentarzach, czy taka forma Wam odpowiada, czy jednak lepiej ogląda się film w całkowitej ciszy, słuchając otoczenia i okolicznej przyrody. Także niniejszym dziękuję za obejrzenie i do następnego filmu.